Witamy. Znajdujemy się w miasteczku Tuchola. Jest to stare miasto. Prawdopodobnie pierwszą lokację miasta, jeszcze na prawie polskim, otrzymała Tuchola już w XIII wieku. Jednak znany, potwierdzony na piśmie przywilej lokacyjny dla Tucholi wystawiono w Malborku 22 lipca 1346 roku. Miasto otrzymało wtedy przywilej prawa chełmińskiego. Ówczesna Tuchola składała się z dwóch zasadniczych części, to jest miejskiej i zamkowej. Zabudowa wewnątrz miasta była głównie drewniana, a do murowanych obiektów zaliczała się gotycka fara pod wezwaniem świętego Bartłomieja oraz ratusz. Murowany prawie w całości był również kompleks zamkowy. Tak miasto, jak i zamek otaczały mury obronne i system fos. Zapraszamy na spacer, aby zobaczyć, czy coś zostało z tej dawnej Tucholi do dziś. Spacer rozpoczynamy od rynku. Przed chwilą widzieliśmy replikę studni, której Cembrowina pamięta jeszcze czasy krzyżackie. Średniowieczny układ urbanistyczny czytelny jest do dzisiaj. To duży rynek i krzyżujące się uliczki wraz z ich tradycyjnymi nazwami Starofarna, Staromiejska, Rycerska czy Spichleżna. Trochę dziwnie wygląda powierzchnia tego rynku. Zamiast być płaska, na środku mamy podwyższenie i nie widać celu, po co to podwyższenie na rynku zrobiono. Tajemnicę tę wyjaśnia jedna z tablic przyczepionych do murku okalającego to podwyższenie. Otóż kiedyś na tym podwyższeniu stał kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Został on jednak całkowicie rozebrany przez Niemców jesienią 1939 roku i nie został odbudowany do dzisiaj. Jedynie od 1995 roku w miejscu głównego ołtarza stoi figura Matki Boskiej Korony Polskiej. Figura ta upamiętnia zburzony w 1939 roku pomnik, który znajdował się przy ulicy Głównej. Właśnie podchodzimy do tej figury. Obecnie można jedynie sobie wyobrazić, że w tym miejscu bylibyśmy w kościele, gdyby istniał. Oglądamy pozostałe atrakcje na rynku i idziemy na ulicę Starofarną, którą opuszczamy rynek. Gdy dojdziemy do skrzyżowania ulic Starofarnej i Staromiejskiej, z lewej strony ujrzymy żółty budynek szkoły, a przed nim instalację artystyczną z dwoma mieczami. Te miecze mają symbolizować dwa nagie miecze, które pod Grunwaldem przyjął od krzyżaków król Władysław Jagiełło. Okazuje się, że pod Grunwald zawiózł je komtur tucholski Henryk von Schwelborn. Bezpośrednio przed bitwą komtur rwał się do walki, a nie mogąc się doczekać starcia z rycerstwem polskim, namówił wielkiego mistrza krzyżackiego, aby ten posłał królowi polskiemu dwa nagie miecze jako zachętę do walki. W przeszłości, w miejscu, gdzie dziś znajduje się szkoła, stał Zamek Wysoki. Jedyne ślady Zamku Wysokiego zachowały się w części piwnicznej szkoły, co widać w sklepieniach piwniczych. A tymczasem widzimy już budynek Urzędu Miejskiego. Pierwotnie znajdował się w nim zamek średni, będący domem komtura. Budynek Zamku Średniego był wielokrotnie przebudowywany i zachował się do dzisiaj, choć niewiedzący nie dostrzegą, na co patrzą. Jest to lewa strona budynku urzędu. Znajdują się tu gotyckie piwnice oraz grube na 1,5 metra, widoczne także z zewnątrz mury. Poszczególne części zamku, wysoki, średni i podzamcze, były od siebie oddzielone fosami, bramami i dodatkowymi umocnieniami, co dawało możliwość etapowej obrony. Przez cały okres istnienia zamku nie został on nigdy zbrojnie zdobyty.
Kiedyś wjazd na zamek prowadził od strony ulicy Zamkowej przez most zwodzony odgradzający zamek od miasta. Widzimy budynek Tucholskiego Ośrodka Kultury, który wybudowany jest na fundamentach z pichrza, choć czasami jest też mowa o zbrojowni. Ślady średniowiecznego zamku zachowały się w piwnicach, gdzie dzisiaj jest restauracja, oraz średniowieczne okienko na korytarzu Domu Kultury. Również okna parteru wychodzące z grubego na ponad metr muru pochodzą ze średniowiecznej budowli. Po wyszukaniu tucholskich, niekiedy ukrytych średniowiecznych zabytków, przechodzimy do Parku Zamkowego, który znajduje się z tyłu Urzędu Miasta. W pięknym małym parku, który znajduje się na uboczu, jest bardzo cicho. Jest tu plac zabaw dla dzieci i nisko zawieszony park linowy. Jest to piękne miejsce na wypoczynek z rodziną i samemu. Wychodzimy z parku, a następnie idziemy z powrotem, jak przyszliśmy, na rynek i z rynku idziemy ulicą Józefa Wryczy, aż do skrzyżowania z ulicą Nowodworskiego. Tuż za fragmentem dawnych murów obronnych znajduje się pomnik świętej Małgorzaty, która jest patronką Tucholi. Od najdawniejszych czasów widniała ona na wszystkich pieczęciach miejskich. Jak głosi legenda, miała ona uchronić miasto i mieszkańców podczas oblężenia Tucholi, kiedy to ukazała się obrońcom, nakazując rzucać we wrogów chlebem. Najeźdźcy, przekonani o sile mieszkańców i ogromnych zapasach żywności broniącej się ludności, odstąpili od oblężenia. Z drugiej strony skrzyżowania znajduje się Kościół Bożego Ciała. Został on wybudowany w latach 1935-1939. Posiada on obecnie wieżę o wysokości 40 metrów. Pierwotnie po wybudowaniu wieża była innego kształtu, z ostrą wieżyczką z miedzi o wysokości około 15 metrów. W kwietniu 1940 roku hitlerowcy usunęli tę wieżyczkę i 4 narożne mniejsze wieżyczki. Idziemy dalej ulicą Świecką. Z prawej strony wśród zabudowy wyróżnia się budynek sądu, wybudowany w 1869 roku. Po chwili z lewej strony zobaczymy ciekawie wyglądający budynek poczty z 1892 roku. Skręcamy w ulicę Dworcową i jak się łatwo domyślić, za chwilę dojdziemy do dworca kolejowego oraz autobusowego. Pierwotny dworzec funkcjonował w rejonie ulicy Stary Dworzec. Obecny powstał około 1914 roku w związku z budową nowej linii kolejowej do Pruszcza Bagienicy. Budynek dworcowy jest otwarty i pełni w części swoje pierwotne kolejowe funkcje. Niedawno budynek dworca został odnowiony, wyremontowano poczekalnię, a obok dworca utworzono zintegrowany węzeł przesiadkowy. Przebudowano perony autobusowe i plac manewrowy dworca autobusowego. Nie kupujemy tutaj jednak ani biletów kolejowych, ani autobusowych, tylko pozostajemy dalej w Tucholi. Wracamy się ulicą Dworcową z powrotem, oglądać dalsze ciekawe budynki w tym mieście. Ulicą Dworcową i Pocztową dochodzimy do skrzyżowania z Warszawską, gdzie skręcamy w lewo i po chwili dochodzimy do skrzyżowania z Nowodworskiego.
Znajduje się tutaj liczący ponad 100 lat budynek rzeźni wraz z kapliczką. Budynek ten jest użytkowany do dzisiaj. Idziemy dalej ulicą Nowodworowskiego. Po chwili widzimy kaplicę szpitalną, a za nią jest szpital. Z lewej strony natomiast widzimy gmach technikum leśnego wybudowany w latach 1878-1880. Idziemy dalej, skręcamy w prawo w ulicę Podgórną i po chwili dochodzimy do Muzeum Borów Tucholskich. Muzeum powstało w 1980 roku. Jego siedzibą jest pochodzący z przełomu XIX i XX wieku budynek, nawiązujący architekturą do dawnych spichlerzy. Idziemy dalej i dochodzimy do ulicy Murowej, z której z drugiej strony przechodziliśmy już na tym filmie, idąc ulicą Józefa Wryczy. Tym razem przechodzimy całą ulicę, która jest ładnie odnowiona, bardzo klimatyczna i przyjemnie się nią spaceruje. W tym miejscu kończymy film o Tucholi. Wkrótce ukażą się nasze kolejne filmy z innych miast. I jeśli nie chcesz ich przegapić, zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.